Hejo, tu Regina. Dziś chciałabym podzielić się z Wami moimi przemyśleniami na temat filmu K-popowe łowczynie demonów od studia Sony, który pojawił się na Netflixie. Pewnego razu przeglądałam sobie Netflixa i natrafiłam na tytuł, który od razu mnie odrzucił. Brzmiał trochę jak jeden z filmów studia Kino Świat, a one nie słyną z dobrej jakości ani sensownego przekazu. Czy to dla młodszej, czy dla starszej widowni? Jednak usłyszałam bardzo dużo pozytywnych opinii na temat tego filmu. Wiele osób mówiło, że choć sam tytuł nie zachęca do obejrzenia, to jednak film jest znacznie lepszy niż mogłoby się wydawać. Pierwsze, na co chciałabym zwrócić uwagę, to fakt, że film bazuje na popularności K-popu w popkulturze, zarówno wśród młodszej widowni, jak i młodych dorosłych. Sam został wyprodukowany przez studio Sony, więc choć dotyczy elementu związanego z kulturą Korei, to jednak tworzony był przez Amerykanów, o czym warto pamiętać oglądając film. Oczywiście produkcje zaangażowane były osoby pochodzenia koreańskiego, jednak trzeba mieć na uwadze, że osoba koreańskiego pochodzenia, która wychowała się w kulturze amerykańskiej, nie ma tego samego bagażu kulturowego, co osoby urodzone i wychowane w Korei. Ponieważ to Sony odpowiada za produkcję, widać w nim jakość animacji i dbałość o szczegóły, a także świetny dobór kolorów, widać też inspiracje innymi elementami kultury azjatyckiej, nie tylko Koreą, ale także japońskimi anime i mangą, czy nawet chińskimi animacjami, które często starają się naśladować japońskie anime, dodając swoją charakterystyczną nutkę i styl. Mimika postaci jest mocno inspirowana anime, bardzo ekspresyjna, czasem wręcz przerysowana. Same postacie poruszają się w sposób nienaturalny, odbiegający od charakterystycznej dla amerykańskiej animacji płynności. I to dodaje świeżości filmowi na tle współczesnych produkcji. Sam design bohaterek oraz jakość animacji oceniam bardzo wysoko. Każda z głównych bohaterek ma ładny i charakterystyczny wygląd, fryzurę, sylwetkę i rysy twarzy. Podoba mi się, że każda postać ma unikalne cechy, które od razu pozwalają ją rozpoznać i przypisać jej konkretne cechy charakteru. Każda z dziewczyn ma też własny styl ubierania się. Szczególnie spodobała mi się Mira. Ma ciekawą osobowość. Czasem jest zbyt szczera albo wychodzi na wredną, choć nie chce taka być. Lepszy jest jej charakter i sposób zachowania i nie odbierają ją w ten sposób. W rzeczywistości Mira to bardzo ciepła i troskliwa osoba, która ma jednak problem z wyrażaniem emocji i kontaktami z ludźmi. To sprawia, że łatwo ją odebrać jako chłodną czy niemiłą. Mimo, że taka nie jest. Bardzo realistyczny problem, który nadaje jej autentyczności. Zoe jest z kolei postacią wesołą, ale często mnie pewną tego, że jej teksty piosenek są wystarczająco dobre dla zespołu Huntrix. Według fabuły pochodzi z Korei Południowej, ale wychowała się w Ameryce. Mamy też Rumi, pół demona, pół zabójczynię demonów, która dzięki swojej muzyce razem z resztą dziewczyn buduje sieć chroniącą ludzi. Jedyny minus, że żadna z dziewczyn nie ma typowego koreańskiego imienia, co według mnie jest dość dziwne, skoro cały film bazuje na elementach koreańskiej kultury. Jeśli chodzi o fabułę, nie jest wybitna, ale też nie jest zła. Opowiada o 3 łowczyniach demonów, które za pomocą muzyki budują sieć chroniącą ludzi. Dziewczyny zakładają zespół K-popowy, bo ten gatunek muzyki jest w Korei niezwykle popularny. Są już blisko osiągnięcia celu, tworzenia idealnej bariery przeciwko światu demonów, ale na ich drodze staje Saja Boys, K-popowy boys band złożony z demonów podszywających się pod ludzi. To prosty koncept bazujący na popularności K-popu i samo w sobie nie jest to złe. Widać jednak, że film kierowany jest do młodszej publiczności, a jednocześnie stara się trafić także do nastolatków. Moim zdaniem ta historia lepiej sprawdziłaby się jako serial. Akcja w filmie toczy się bardzo szybko, a my zostajemy wrzuceni w środek wydarzeń. Nie wiemy, jak dziewczyny się poznały, jak zdobyły sławę, czy jak założyły zespół. Na początku można czuć się zagubionym, choć stopniowo twórcy tłumaczą nam świat przedstawiony. Problem w tym, że przez ograniczony czas film skupia się głównie na Rumi. Jej przeszłość i wątki dostają najwięcej miejsca. Mira i Zoe są mniej rozwinięte, co jest stratą, bo ich charaktery też mają potencjał. Przez takie tempo trudno zżyć się z bohaterkami. Relacje między nimi są raczej powiedziane niż pokazane. Mamy przyjąć na wiarę, że tworzą bardzo mocną więź, wręcz rodzinną, ale nie dostajemy wystarczająco dużo scen, które by to budowały. A szkoda, bo momenty, w których dziewczyny spędzają razem czas, są jednymi z najlepszych w całym filmie. Niestety, wątek romantyczny rozwija się zbyt szybko i wydaje się trochę sztuczny. Gdyby film był serialem, relacje, zarówno przyjacielskie, jak i romantyczne, można by rozwijać stopniowo. A tak mamy wrażenie skakania od sceny do sceny, natomiast Saja Boys poza głównym bohaterem są trochę nijacy. Nie robią nic szczególnego, poza
śpiewaniem nie mają większej roli. Ich design wygląda tak, jakby ktoś po prostu chciał, żeby ładnie wyglądali, ale bez głębszego pomysłu przeciwieństwie do dziewczyn. Najbardziej podobały mi się ich czarne stroje nawiązujące do tradycyjnych koreańskich ubiorów męskich. Moce dziewczyn też nie są rozwinięte. Nie widzimy treningu, nie wiemy jak dokładnie działają, ani jak nauczyły się walczyć bronią. Po prostu mamy uwierzyć, że są super i że potrafią. Wizualnie wygląda to ładnie, ale brakuje spójności i szczegółów. Mimo, że sam pomysł budowania sieci muzyką brzmi trochę głupiutko, to jako fantazy dla dzieci i młodszych nastolatek sprawdza się całkiem dobrze. Seans był przyjemny, letki i niezobowiązujący. Kostiumy dziewczyn to kolejny ważny aspekt. Główne stroje czarno-żółte są świetne, stylowe, dopracowane i jednocześnie wyglądające jak normalne ubrania. Bardzo podobały mi się też ich codzienne stylizacje. Jednak niektóre koncertowe kreacje były zbyt wymyślne albo wręcz nijakie. Najgorzej wypadły srebrne stroje. W ruchu wyglądały chaotycznie, jakby ktoś nie przemyślał ich warstw i faktur. Rozumiem jednak, że inspiracja wzięła się z K-popowych stylizacji, które często bywają przesadzone. Największym newsem jest dla mnie muzyka. Piosenki są popularne, wpadają w ucho, ale brzmią bardzo podobnie do siebie. Są jak radiowe hity, które za chwilę wszyscy zapomną. W musicalu wymaga się od muzyki znacznie więcej. Każda piosenka powinna być inna, pasować do konkretnej sceny i emocji. Tutaj większość brzmi podobnie. Dla porównania, w filmie Śnieżka i Fantastyczna Siódemka, tworzonym przez koreańskie studio, muzyka była bardziej zróżnicowana, emocjonalna i zapadająca w pamięć. Może to kwestia gustu, ale mam wrażenie, że tutaj zabrakło charakterystycznych kawałków, które zostają z widzem na dłużej. Sam K-pop potrafi być przecież bardzo różnorodny i mieć wiele twarzy oraz odcieni, a sam film nie oddaje jego uroku w całości. To tak, jakby posłuchać jednego refrenu i uznać, że zna się całą piosenkę, ale za to muzyka akustyczna w tle jest dla mnie bardzo przyjemna i przemyślana. Najbardziej podobał mi się końcowy występ na scenie. Ogólnie mam poczucie, że ten film wiele by zyskał, gdyby był serialem. Wtedy można by rozwinąć postacie, ich przeszłość, relacje, wątek romantyczny czy samych Saja Boys. Można by też lepiej dopracować piosenki i sceny walki. Teraz fabuła jest zbyt szybka i chaotyczna, a widz musi na wiarę zaakceptować więzi między bohaterami. Rozumiem, że twórcy chcieli zostawić sobie elementy fabuły na dalsze kontynuacje, w razie gdyby film się przyjął, jednak mimo to sam film powinien być swego rodzaju zamkniętą całością. Podczas seansu nie do końca miałam takie poczucie. Widz zostaje z większą liczbą pytań niż odpowiedzi. Z jednej strony to dobrze, bo można w ten sposób zainteresować widza i przygotować grunt pod kontynuację, ale w przypadku filmu powinno to być bardziej zrównoważone, w serialu wygląda to inaczej. Tam istnieje większe prawdopodobieństwo kontynuacji i widz z góry jest nastawiony na taki rozwój wydarzeń, więc odbiera to zupełnie inaczej. Na plus zasługuje wprowadzenie elementów koreańskiego folkloru, demonów, stworów i nawiązań kulturowych. To coś świeżego i ciekawego, a kontakt z innymi kulturami w animacji zawsze uważam za wart dodanu. Dodaje to filmowi dodatkowego atutu i sprawia, że staje się ciekawszy. Jednocześnie rozwija nas jako widzów, bo spotykamy się z czymś nowym i świeżym, co może przerodzić się w dalsze zainteresowania czy hobby, a także wpłynąć na sposób postrzegania świata. Walki same w sobie są dynamiczne i technicznie świetne, ale przez ograniczony czas trwają zbyt krótko, nie ma miejsca na rozbudowaną choreografię czy pokazanie indywidualnego stylu każdej bohaterki. Podsumowując, film nie jest zły, wyraźnie kierowany do młodszej widowni, ale jednocześnie chcący przyciągnąć starszych fanów K-popu. Według mnie powinien być serialem. W obecnej formie akcja toczy się za szybko, relacje są powierzchowne, a wątek romantyczny traci na wiarygodności. Muzyka, mimo że przyjemna, jest zbyt podobna do siebie, choć piosenka z finałowego występu była naprawdę fajna. Największą zaletą filmu jest animacja. Piękna, dopracowana, nowoczesna, a jednocześnie łącząca cechy anime i amerykańskich kreskówek. Postacie wyglądają prześlicznie, mają indywidualne cechy, a ich ruchy i mimika są bardzo charakterystyczne. Świetne są też kolory, kadry i projekty budynków. Uwielbiałam podczas seansu podziwiać kadry filmu. Choć tytuł brzmiał jak niskiej jakości bajka, film okazał się całkiem niezły i rozumiem, czemu jest tak popularny. Nie jest to wybitne kino, ale warto obejrzeć i wyrobić sobie własną opinię. Moim zdaniem najlepiej sprawdziłby się jako serial, nawet jeśli animacja nie miałaby wtedy takiej jakości jak w filmie, bo animacja jest tutaj zdecydowanie najmocniejszą stroną filmu.
Ale oczywiście to tylko moje zdanie, wy możecie uważać zupełnie inaczej i to jest całkowicie normalne. Napiszcie swoją opinię w komentarzach. Dajcie znać, czy podobał wam się film K-popowe łowczynie demonów. Według was można by było poprawić, a co było najlepsze. Zachęcam też, jeśli podobał wam się ten film, albo chcecie wesprzeć moją twórczość, zostawcie lajka, suba i napiszcie komentarz. Ja już się z wami żegnam. Do usłyszenia.